Cześć, witam Was serdecznie w 213 vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, z pozoru prosta praca. Ten materiał dość mocno, że tak powiem, okroiłem, bo tam wiele rzeczy po prostu nie było widać. Sporo się tam naszarpałem, namęczyłem. Dlaczego? Miałem do wymiany zawór główny odcinający przedlicznikowy. I to w wieżowcu chyba 14-piętrowym na samej górze. Także musiałem zamknąć cały pion, tam oczywiście w porozumieniu z administracją. To był zawór przedlicznikowy. I był tak obsadzony w tak paskudnym miejscu, można powiedzieć w beznadziejnym miejscu. Jechałem z myślą, że będzie prosta, szybka robótka. Ale powiem Wam, że w duchu się naklełem co niemiara. Było to zabudowane w zabudowie pod WC, w podwieszanym kibelku. Szerokość może 15, góra 20 cm, nawet chyba nie. Także tam nawet mi dobrze 2 ręce nie wchodziły, a już nie mówiąc o operowaniu kluczem. Jeszcze było wszystko tak potwornie zapieczone i jakby tego było mało, instalacja była miedziana, lutowana. Koszmar hydraulika Wam powiem. Przeżyłem koszmar i dlatego też to ukrócone jest, bo dużo po prostu nie było widać, bo po prostu jak tam ręce włożyłem, robiłem większość rzeczy, że tak powiem, na wyczucie, bo nawet nie widziałem, co robię. Tutaj Wam zmontuję to, co udało mi się nagrać, co było widoczne. Oczywiście zwyciężyłem, wymieniłem ten zawór. Choć Wam powiem, że nie pamiętam, kiedy się tak naszarpałem, kiedy ręce miałem pocięte, poranione. To była naprawdę gehenna i nikomu tego nie życzę. Powiem Wam, często ludzie maksymalnie zabudowują liczniki, zawory, robią jakieś małe okieneczko, ale jak przyjdzie potem co do czego, do wymiany, to jest po prostu masakra. Fakt, ładnie wygląda, tylko trzeba myśleć przyszłościowo, że to nie jest wieczne, to się kiedyś zepsuje, to się kiedyś urwie i to kiedyś trzeba będzie zrobić. Ten pan, który mówi, żeby mu skuć tam, jak nie mogę się dostać, żeby kuć tą zabudowę, nie chciałem mu tego kuć, bo przepraszam, jak wiecie, ja lubię wyzwania, lubię robić, ale też nie chcę iść na łatwiznę. Najprościej by było rozwalić połowę zabudowy i wtedy się tam większy dostęp mieć, ale nie chciałem człowiekowi niszczyć tych płytek, kuć, ryć. Także powiem Wam, materiał pozornie krótki, ale praca była, uwierzcie mi, o wiele dłuższa, bo spędziłem tam naprawdę bardzo dużo czasu. Także zapraszam do oglądania. Jeszcze Wam już nieraz mówiłem, że bo ja Wam kiedyś już nagrywałem wymianę zaworu przedlicznikowego i w tamtym vlogu, który wcześniej był, tam był moment, wykręcić licznik, odkręcić zawór, przykręcić licznik, gra. Tutaj tak nie było. Także niby roboty te same, ale nie te same, także nie będę dużo gadał. Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Was zainteresuje, zaciekawi. Ja Wam wszystkim oczywiście dziękuję za oglądanie, za subskrybowanie i zachęcam do subskrybowania i do komentowania. Macie jakieś pytania? Pytajcie, chętnie poodpowiadam. I co? Na dzisiaj tyle. Życzę miłego oglądania i widzimy się jak zawsze za tydzień. Cześć! Hej, cześć. Dzisiaj jedziemy
wymienić zawór główny, przedlicznikowy. Zazwyczaj jest tak, że to co przed licznikiem wymienia, robi administracja, ale nie w tym przypadku. Tu gdzie jadę, tutaj administracja powiedziała klientowi, że zawór sobie musi sam wymienić, więc dowcip polega na tym, że będę musiał zamknąć cały pion w 14-piętrowym bloku, bo inaczej nie wymienimy zaworu. Zamknąć pion i wymienić ten zawór, zdjąć licznik i ten zawór wymienić, tylko że wszystko niby tam fajnie, niby nie jest skomplikowana praca, ale cały dowcip polega na tym, że to jest jakby dostęp, jakby wam to powiedzieć, bo byłem tam oglądać wcześniej. Dostęp jest od góry zabudowy kibelka podwieszanego. Także miejsca bardzo mało. Instalacja miedziana, lutowana. Także trzeba będzie tam kontrować jakoś. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, że gdzieś tam nie urwę tej rurki miedzianej. Jest tak, powiem wam, średniawo z dostępem. Wąsko strasznie, mam nadzieję, że jakieś tam pole manewru na klucz będę miał. Taka niby prosta robota, ale nie taka prosta. Jak to wyjdzie, jak zawsze zobaczymy na miejscu. Tam podobno było kilku speców, ale nie podjęli się tego. A jak wiecie, ja lubię wyzwania, także wziąłem to. Zobaczymy, mam nadzieję, że dam sobie radę z tym. Także jedziemy i widzimy się, mam nadzieję, na miejscu. I jesteśmy na miejscu i jak widzicie, pola manewru tutaj za dużego nie ma. W tej wnęce właśnie muszę wymienić ten cały zawór. Tutaj muszę zacząć oczywiście od demontażu licznika. Wcześniej oczywiście zamknąłem cały pion. Tu jesteśmy na 14 piętrze, także trochę ludzi nie ma wody, ale inaczej tego nie zrobimy. Było zgłoszone oczywiście do administracji. Administracja przyszła, zakręciła wodę, potem powiedziała, gdzie się odkręca i tak dalej. Ale to takie szczegóły. Także zaczynamy tutaj właśnie od demontażu licznika. I jak widzicie tutaj, tak zabudowane było, że naprawdę makabra ale musiałem w tym robić, żeby nie rozbijać tej całej zabudowy, bo jak widzicie tutaj jest kibelek podwieszany i w tej zabudowie jest ten cały licznik. Sama wymiana licznika to tu jeszcze nie ma takiego problemu, ale zaraz zobaczycie, gdzie jest schowany zawór. Zawór jest tam głębiej schowany i tam właśnie musiałem to wykręcić. Tutaj dość dużo nie będzie widać, tak jak wam mówiłem, bo były tylko same ręce, także tego nawet wam tutaj nie będę wrzucał. To jest w takim wielkim skrócie pokazane dzisiaj. Także licznik odkręcamy, żeby go oczywiście nie uszkodzić, bo go musimy zamontować potem z powrotem. I teraz musimy się dobrać do tego zaworu. Ten zawór jest, zaraz zobaczycie, bo tutaj tą latarką se podświecałem. Tam właśnie głębiej jest ten cały zawór, urwana rączka. Także tam się musimy jakoś dostać i ten zawór wykręcić.
I rurka, tak jak mówiłem, jest miedziana, lutowana, także tutaj no też musiałem uważać, żeby no gdzieś nie złamać tej rurki, nie uszkodzić, bo jak ja bym tam jeszcze rurkę uszkodził, tak już by było koniec. No i tutaj próbowałem to kontrować, żeby nie wygiąć tej rury i na różne sposoby, różnymi kluczami próbowałem to wszystko, że tak powiem, wykręcić, a skręcone było naprawdę bardzo solidnie. Także tutaj trzeba było użyć dość dużo siły, ale też trzymać, kontrować jakoś, żeby no, tej rurki nie wykrzywić, nie złamać. No, karkołomna robota, powiem Wam, wyjątkowo niewygodnie, jak widzicie tutaj głównie tylko w sumie jedna ręka wchodziła, druga już nie chciała do końca, no i klucz, także ale tam już jak ruszyło, to już troszkę było lepiej. Także tutaj raz jednym, raz drugim kluczem, tutaj takim hakowym też próbowałem, coś tam pomogło, także no jak widzicie z odkręceniem tego wszystkiego no było no strasznie słabo. Tak jak mówiłem już dawno, znaczy już nie dziwię się, że tam odmawiali wymiany tego zaworu. No ale udało mi się to odkręcić. Tam to oczywiście o wiele dłużej trwało, tam o wiele więcej czasu poświęciłem na to. Tutaj naprawdę macie pokazane w takim wielkim skrócie, bo no, raczej to pokazuję jako ciekawostkę, w jakich warunkach to robiłem, niż jak to robiłem, bo no, tutaj nie było nawet jak dokładnie wszystkiego nagrywać. No i zawór mamy. Tutaj tego śrubunka już nie odzyskiwałem, ja po prostu nowy zawór i nowy śrubunek, już wkręciłem. To stare wszystko po prostu zostawiłem. Tam jeszcze została jedna część tego zaworu, bo on mi się tam rozkręcił, ale to wykręciłem generalnie i tutaj mamy nowy zawór. No i tutaj już przykręcony jest, bo no samo przykręcenie to tam już nie było problemu, najgorzej właśnie było z rozkręceniem. Czyli założyliśmy nowy zawór, nowy śrubunek, z powrotem wodomierz. Tam poszedł gość odkręcić na dół wodę, byliśmy na telefonie. Tą wodę oczywiście puścił, musiałem sprawdzić, czy to wszystko jest szczelne, no, bo nie chciałbym zalać 14 pięter w dół. Zresztą tam nikt nie zagląda, jak się położy potem tą płytkę, to nikt tam nie zagląda, nie? Także wszystko było ok, no trochę mi tutaj zeszło naprawdę, ale udało się, misję wykonałem. Także jest ok. Jeszcze tam dodatkowo naprawiłem spłuczkę, pan prosił, bo mówi, że mu się tam zawieszało coś w spłuczce, tam zawór napełniający szwankował, także uchwyt był wyłamany od tego zaworu, także przymocowałem mu ten zawór. Tam generalnie to złapałem taką tyrtytką, bo ten uchwyt był wyłamany i ten zawór z wodą się podnosił do góry. Także go tam tyrtytką złapałem, żeby się trzymał, bo po prostu tam by trzeba było nowy zawór i to wszystko w sumie chyba to. No i tak, moi drodzy, powiem Wam, że kuźwa, nie spodziewałem się, że będzie aż tak. Jak widzieliście, taka
małe wejście, mała piczka. Kurde, w ogóle kluczem nie szło tam obrócić. Pola manewru kompletnie żadnego. No ja się powiem wam, że się nie dziwię, że tam odmawiali, bo no bo to powiem wam, kurde, no niby wymiana zaworu, a siedziałem tam, nie wiem, 2 godziny lepiej, jakoś tak. No powiem wam, że no coś strasznego, normalnie makabra. No ktoś se fajnie zabudował, no do licznika jest dojście, super, fajnie, ale zawór wymienić masakra, ale no ale jak to się mówi, kto jak nie ja, nie? Nie, żartuję oczywiście, pewnie by tam jeszcze nie jeden to zrobił, ale tak no szczerze mówiąc nie dziwię się, że odmawiali tam, nie chcieli, nie podejmowali się tego, bo no, łapy se poobijałem, pozdzierałem, ale zrobiłem. Także jeszcze tam spłuczkę mu poprawiłem, bo mu się tam zawór zacinał, zacinał. Taka była samoróbka, że tak powiem, no ale to jeszcze tam poprawiłem i zrobione. Klient zadowolony, a w sumie też kolejne wyzwanie, które podjęłem i wykonałem, także brawo ja. Dobra, jadę dalej, moi drodzy, wam już dziękuję i co, widzimy się przy następnych pracach. Trzymajcie